Pani Iwonko, proszę mi powiedzieć, co tu się u Pani wydarzyło? Co to za domek przede wszystkim? No to jest domek, który kupiliśmy dokładnie 5 lat temu, no i trzeba po całości zrobić remont, tak? Wszystko. Ogrzewanie, ocieplić. No i w tej chwili miałam ogrzewanie z pieca węglowego i wymieniłam na pompę ciepła. Okej, pokażmy może jak wygląda ten piec, właściwie pozostałości po nim. Czyli tak wyglądała kotłownia wcześniej, niestety nie możemy tego pokazać w pomieszczeniu, a później pokażemy Wam jak wygląda aktualnie po zmianach. Pani Iwonko, podejdźmy może tutaj do tego urządzenia. I to jest nasza pompa ciepła. Pompa ciepła 5 kW. Ja przypomnę, że dom Pani Iwony ma około 60 Około metrów. 60 m2, tak, jest jednokondygnacyjny. Proszę mi powiedzieć, jakie było ogrzewanie do tej pory? No na węgiel, na drzewo, na paliwo stałe takie, tak? Okej. I miała Pani podłogówkę? Tak, podłogówkę plus grzejniki jeszcze. A proszę mi powiedzieć, dlaczego taki układ? Bo to był Pani pomysł, tak? No mój pomysł z tego względu, że obawiałam się, że sama podłogówka nie da będzie rady. dostatecznie tak grzała, że będzie zimno, bo dom dopiero jest ocieplany teraz, tak, i bałam się, że Nie była Pani przekonana nie do byłam tego. przekonana. I co? I nie sprawdziła się na początku, z tego co się do tej pory No dowiedziałem. nie, bo okazało się, że nie tak była zrobiona jak trzeba, tak? Ale przyszli fachowcy i zrobili tak jak trzeba. Tak, a teraz przyszli fachowcy i już wiem, co było nie tak, tak? Okej. Jest w porządku. Proszę mi w takim razie powiedzieć, czy ta podłogówka się sprawdza, czy jednak trzeba mieć te grzejniki, bo dużo mamy takich... Absolutnie mogę w tej chwili zdemontować grzejniki, bo od samej podłogówki jest super, mega ciepło, także naprawdę Jest Pani zadowolona? jestem bardzo zadowolona, bardzo. Proszę mi powiedzieć, czy może Pani polecić tę ekipę, co Pani to zrobiła? Oczywiście. Tak? Ekipa- Uwinęli się szybko chłopaki? Szybko się uwinęli, to było dosłownie niecałe 2 dni, jak miałam wszystko, łącznie z demontażem pieca, tak, wynieśli to wszystko, przeczyścili podłogówkę, zreperowali wszystko, także zamontowali, jestem Jest Pani bardzo zadowolona. gotowa do zimy? Tak, może być teraz zimno. Świetnie. Nie obawiam się. Pani Iwono, ja bardzo dziękuję Pani za wypowiedź dla naszych Proszę widzów. bardzo, polecam bardzo firmę, naprawdę. Super. Także dziękujemy jeszcze raz Pani Iwonie i lecimy pogadać z instalatorami, co oni tutaj zrobili takiego ciekawego. Jest z nami Krzysiek. Krzysiek, przede Cześć. wszystkim, co to za koszulka? Waldek mi dał. Super. Rozumiem, że wystąpisz też u Waldka. Już? Występowałem, to może wystąpię jeszcze. Okej, Jaki to problem? Lubię, tak? super. No, słuchajcie, jest sytuacja taka, że kotłownia ma 1,60 m. Zgadnij, ile zajęła miejsca? Ja nie muszę Pompa. zgadywać, bo ja to wiem. Ile? 0,4 m². 0,36 m. Czyli zajęliśmy tylko 1/3 kotłowni. Dzięki temu Pani Iwona wstawi sobie, coś sobie wstawi, jakąś szafę, może jakieś przetwory. Chcecie zobaczyć? To chodźcie. Idziemy. O, proszę. Ten zasnął. Cześć, chcesz mikrofon? Chcę. A co masz w zamian? Co masz w zamian? Zawory, klucz, proszę bardzo. Głośniki wymieniałeś, no i dobrze. Przypinamy Bawcie się. i jedziemy. Proszę nam się ładnie przedstawić. Rosa Michał, Venturi Group, ekointegrator. No i co? Co dalej? Może właśnie, pokażemy, co co tu dalej? mamy. Jest tu tak ciasno, że powiem Tak, Ci, tak, ta kotłownia jak była, ja tutaj wejdę, to proszę, no. ta kotłownia była niemałym wyzwaniem. Szafa zajmuje 0,4 m². Mniej. Proszę zobaczyć. Mniej niż 40, Mniej niż 0,37. 0,40, no, uśredniłem generalnie 0,36 metra. No, tak jak widać. Miał, Mieści powiedz, się- co tam w tej szafie się znajduje? W tej szafie znajduje się 200-litrowy zasobnik na wodę użytkową, naczynia przeponowe, UPS, który podtrzyma nam temperaturę, kiedy zabrakło prądu. Generalnie jest to bardzo inteligentne urządzenie, które ma wszystko. To jest lodówka all-in. Dobra, pokażmy, Szafa all-in. pokażmy może, co Wy tam u góry, Tak, tutaj mam bezpieczniki, proszę bardzo. wszystko na wierzchu. Dokładnie tak. Ja podejrzewam, że nasi widzowie to znają to urządzenie, tak?
O, pewnie tak, pewnie tak. No ale dobra. Co tu jeszcze możesz powiedzieć? Powiedz mi, ile zajął Wam montaż tej szafy razem z pompą ciepła? Tak naprawdę mieści się to 4,5 godziny. 4,5 godziny na gotowo taka szafa. Jeżeli klient pomoże, przygotuje nam pewne rzeczy, możemy to zrobić spokojnie, nawet poniżej tego czasu. 4,5 godziny, czyli w ciągu dnia możecie zrobić dwie takie... Tak, Takie tak, szafy, tak. tak? Gdyby było obok siebie bez problemu, kwestie logistyczne, prawda? Natomiast jesteśmy w stanie zrobić 2 instalacje. Wyjdźmy może na zewnątrz. Jasne? Pokażmy naszym widzom jeszcze raz tą Jednostkę pompę, zewnętrzną. jednostkę zewnętrzną. Oczywiście. Tak? Opowiedz nam o tym sprzęcie. To jest generalnie jednostka Samsunga 5 kW. Jak na swój, to jest średnia wyższa półka pomp. Co tu dużo mówić, no sami Państwo widzą, jak ona wygląda. Jest to bardzo proste urządzenie, właśnie tutaj sęk tkwi w prostocie. Słuchaj, Grzać grzeje. wiem, że do tej szafy możemy podpiąć wszystkie pompy monoblok, jakie tylko sobie życzymy, tak? Tak, tak. Powiedz mi w takim razie, czy co byś wybrał? Czy pompę Samsunga, czy może Gree, czy jakąś jeszcze inną, może propanową? To zależy. Wszystko tak naprawdę przy szafie hydraulicznej EasyFasta jako jednostka wewnętrzna, to zależy od budżetu klienta tak naprawdę. No, klient decyduje, mamy rozwiązania tak naprawdę na każdy zakres cenowy. Mhm. No dobra, ale klient nie wie, jaką chce wybrać, jaką chce pompę. Pytamy o budżet. Mhm. Budżet zawsze słowem kluczowym tutaj w tym wypadku. Budżet. No ale co, no powiedz mi, co takiego lepszego w takim razie jest w pompie za 2 razy więcej, tak? To znaczy Czy tak, warto dopłacić, czy może tą tańszą kupić? jasne, jeżeli mówimy o pompie propanowej, no to na pewno jest to jakość podzespołów. Mamy tam, mówimy o pompie EasyFasta, żeby była jasność, R290 Pro. Mamy tam sprężarkę typu Scroll Copelanda, mamy falownik Emersona i generalnie wszystko, co tylko można tam zmieścić, to jest górna półka. Trzeba sobie powiedzieć, to jest pompa na poziomie dużych marek, na V, na B, nie będziemy tutaj reklamować. W każdym razie, no tak naprawdę tą pompą ogrzejemy praktycznie każdy dom do 300 metrów. Mhm. No ale mamy domek, dajmy na to 150 metrów i chcemy zamontować sobie taką pompę ciepła. Zdecydowaliśmy się na szafę hydrauliczną EasyFast. No i co? Mamy do wyboru kilka modeli. Jak mnie przekonasz do tego, żeby jednak wybrać tą droższą pompę, a nie tańszą? Bo co? Gwarancja jest taka sama, rozumiem, czyli wszystko nam się może zepsuć albo i nie. Oczywiście, w tym wypadku, tak jak powiedziałem, kluczowy jest budżet, ze względu na to, że pompa propanowa działa w troszeczkę innym zakresie. To znaczy, po pierwsze, ona się moduluje do 0,1% swojej mocy, co pozwala jej się lepiej dopasować do charakterystyki budynku, tak? Czyli będzie się to na pewno przekładało na niższe zużycie prądu. Okej, słowo klucz modulacja, tak? Bo z tego co wiem, na przykład Gree ma chyba zaprogramowane takie tryby pracy. Jak najbardziej. Natomiast pompy modulowane z tym falownikiem, czy to się przekłada rzeczywiście na zużycie energii? Tak, ponieważ ona się moduluje o 0,1 stopnia, procenta. Z reguły pompy modulują się co 10% i nie są w stanie tak dokładnie dopasować się do charakterystyki budynku. Dobra, czyli tutaj wybraliście, a właściwie pani inwestor, tak, bo to pewnie jej decyzja, taką pompę, można powiedzieć, ze średniej półki, bo to nie jest pompa najtańsza, Jasne. ani najdroższa. To jest dobry sprzęt. Za te pieniądze ciężko znaleźć coś lepszego. No i okej. Dobra, to co, już Cię nie będę dzisiaj męczył. Mam nadzieję, że zobaczymy się na kolejnej inwestycji. Oczywiście, też mam taką nadzieję. Dobra. Do zobaczenia. Cześć!